Tuż przed świętami GUS podał najnowszą informację o budownictwie w pierwszych 11 miesiącach 2023 roku w Polsce i są to bardzo ciekawe informacje o ilości mieszkań oddanych do użytkowania, uzyskanych pozwoleniach, czy też zgłoszonych nowych budowach oraz o tym, które budowy rozpoczęto i w jakiej ilości. Informacje są o tyle istotne, że one pokazują na przykład stosunek deweloperów do programu Kredyt 0%, pokazują to, jak oceniamy przyszłość naszego rynku budownictwa, zarówno osoby indywidualne, jak i ci właśnie deweloperzy. To też mówi nam, czego możemy się spodziewać w niedalekiej przyszłości, jeżeli chodzi o ceny mieszkań, a przynajmniej jest to jeden z głównych czynników, który pokazuje, jak te ceny mogą się zmieniać. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy na tym rynku, to co tutaj się dzieje, no to zapraszam, subskrybuj ten kanał. Przypominam, że na stronie symen24.pl te same audycje znajdziesz, ale z wykresami w takiej bardziej statycznej formie, więc zachęcam. Tam przy okazji też są kursy o obrocie nieruchomościami. No i przechodząc szybko do tych tematów. Otóż, co się stało? Jeżeli chodzi o mieszkania oddane do użytkowania, to widzimy kilkuprocentową zapaść w tej ilości mieszkań oddanych do użytkowania w stosunku do roku 2022 i powiedziałbym szczerze, mnie to w ogóle nie dziwi ta zapaść, no bo już wtedy był okres w 2002 i właściwie na koniec 2021 okres mniejszej ilości budów rozpoczynanych. Nic dziwnego, że też mamy spadek w oddawaniu, nieduży, ale jednak spadek w oddawaniu lokali. No cóż, tak musiało być, to było do przewidzenia i to jest tylko podsumowanie wyników. O przyszłości natomiast mówią inne wskaźniki. To, ile na przykład pozwoleń na budowę udzielono i tutaj zobaczcie, że tych pozwoleń ubyło 20 ponad, w zasadzie 20% mniej pozwoleń i mniej zgłoszeń, zarówno w budownictwie indywidualnym, jak i w tym budownictwie deweloperskim. 77,2% ledwo tego, co zrobiono w zeszłym roku. Pokażę też za chwilę wykres, jak to się zmieniało w czasie, jak to składały te pozwolenia w czasie, ale w każdym razie widać, no niestety, jak nie ma pozwoleń, to też nie będzie z czego budować. Jak to wygląda z budowami rozpoczętymi? No tutaj widzę, proszę bardzo, mamy 148% więcej budów listopad 2023 do listopada 2022, ale jeżeli spojrzymy u deweloperów, no to na przykład już za 11 miesięcy mamy 95,4 mieszkań budowanych, przeznaczonych na sprzedaż lub na wynajem, czyli zdecydowanie mniej niż to było w zeszłym roku, o te 5% mniej, ale zobaczcie, poprzedni rok też nie był dobry, czyli na razie jesteśmy na niskich poziomach budowania, zaczynania budów. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda na takim wykresie historycznym. Ta zielona linia to są projekty i możemy sobie zobaczyć wyraźnie, że te projekty i pozwolenia na budowę, czyli uzyskane pozwolenia i zgłoszenia były w pewnym okresie aż tak wysoko i teraz spadliśmy na poziom niski sprzed właściwie kilku lat, mniej więcej na tym poziomie tutaj się snujemy z tej liczby. I w listopadzie było mniej niż w październiku tego samego roku. Te linia taka oznaczona kropkami kolorowymi, każdy kolor oznacza kolejne 12 miesięcy. To są mieszkania, których budowę rozpoczęto w danym okresie i widzimy, że w okresie w 2021 roku tych budów rozpoczynano bardzo dużo więcej niż w ciągu ostatnich 12 miesięcy, ale mieliśmy już taki trend zjazdowy, który jeszcze w miarę się trzymał do połowy 2022 roku, a potem mieliśmy fatalny regres i takie
teraz lekkie odbicie, stabilizację na poprzednim poziomie. Co to wszystko pokazuje? No w zasadzie można powiedzieć, listopad też nie jest ten ostatni miesiąc taki spadający. To nie jest okres, w którym gremialnie zaczyna się nowe budowy i tak jesteśmy nawet troszeczkę wyżej niż poprzedni listopad, troszeczkę niżej niż listopad 2 lata temu, ale generalnie utrzymujemy się gdzieś na tym takim zbliżonym poziomie, jeśli chodzi o rozpoczęte budowy. Natomiast sama ilość rozpoczętych budów, no to widzimy, te poprzednie 12 miesięcy od połowy, czy nawet trochę wcześniej niż połowy 2022, mamy taki zjazd do samego początku 2023. I to był taki najgorszy okres właściwie zjazdowy, kilku miesięcy, w których nie rozpoczynano budów. Dlaczego tak było? No wtedy, przypomnijmy sobie, były wysokie stopy procentowe i nie było programów pomocowych dotyczących uzyskiwania kredytów, bezpiecznego kredytu 2%. Tutaj jednak później widzimy, że budowy się ożywiły. Czy jest to skutek tego programu Bezpieczny Kredyt 2%? Pewnie w jakiejś części to jest taki skutek. No, różne rzeczy, czynniki działają na dewelopera, ale powiem szczerze, ja dzisiaj nie wiem, czy mam startować z budową, czy też lepiej poczekać, bo sygnały, które płyną z obecnego nowego rządu są takie troszeczkę sprzeczne. To znaczy, na przykład minister mówi, że program ten bezpiecznego kredytu 2% to będzie wręcz rozszerzany, będzie więcej pieniędzy, więcej beneficjentów i może nawet będzie to tańszy kredyt, co sugerowało, że będą nowi nabywcy gotowi płacić bardzo duże ceny. Ale też w programie koalicji nie ma o tym programie ani słowa. Też przy propozycji nowego pomysłu na budżet też nie padło żadne słowo na ten kredyt, więc czy ja mam teraz podejmować decyzję o budowie, wierząc, że będzie to kredytowanie tanie, czy mam się raczej skupić na tym, że tego tańszego kredytowania nie będzie i że będą tylko ci kupcy na rynku, którzy po prostu kupują czy to za gotówkę, czy na ten zwykły kredyt, który znowu jest uzależniony też od stóp procentowych i od inflacji i mam obawy, czy ta inflacja będzie rosła, czy nie. Szczerze mówiąc, oczywiście jako przedsiębiorca każdy może sobie coś wyobrażać na temat inflacji, zakładać różne scenariusze i powiem szczerze, że chyba nawet łatwiej jest snuć przewidywania i łatwiej trafić w to, czy będzie inflacja rosła, czy nie, niż w to, czy będzie dalej kontynuowany program bezpiecznego kredytu dla osób kupujących te mieszkania za zdecydowanie niższe odsetki niż reszta, czyli nakręcającego popyt. Jeżeli by ten program był kontynuowany i te pieniądze były wysypane, tak można powiedzieć, bez ograniczeń, no to można powiedzieć tak, no to rozkręcajmy, ruszajmy z budowami, będzie się wszystko budowało, tych butów będzie coraz więcej, aż do momentu, kiedy rynek się nasyci i kiedy powtórzymy to, co się wydarzyło w Chinach, czyli wybudujemy mieszkań więcej niż wynoszą potrzeby. To tak też może się skończyć, ale wiemy, że jest grupa, wiedzielibyśmy, gdybyśmy wiedzieli, że ten program istnieje, to wiedzielibyśmy, że jest jakaś możliwość, grupa potencjalna nabywców, do których można się zwracać. Jeżeli byśmy wiedzieli, że tego programu nie ma, no to wiemy, że tej grupy nie ma, wiele osób wypada z rynku. Ci, którzy mają czy zwykłe kredyty, czy ci za gotówkę również mogą ostrożniej podchodzić do zakupów. Może nastąpić jakaś zmiana fazy cyklu na rynku nieruchomości. Przy okazji odsyłam Was, link podaję do audycji, takiej długiej audycji o cyklach, o teorii, o cyklach w praktyce, w gospodarce. Bardzo ciekawa audycja, zachęcam do obejrzenia. A to wszystko oznacza, co powiedziałem do tej pory, że chyba największym problemem i marzeniem przedsiębiorców, deweloperów w tej chwili i wszystkich, którzy się zajmują budową, z budownictwem związanych, byłoby wyjaśnienie sytuacji. Czy nowy rząd będzie kontynuował politykę starego rządu, czy też
nie będzie tego robił. Czy będzie promował ten tani kredyt zgodnie z zapowiedziami części partii wchodzących w koalicję, czy też zgodnie z zapowiedziami innych partii wchodzących w koalicję, ten program utnie. I dlatego pewnie właśnie mamy w tej chwili też takie, no, troszeczkę ostrożnościowe podejście ze wszystkimi kolegami, deweloperami, którzy coś budują, rozmawiam i każdy ma podobne dylematy. Każdy się zastanawia nad tym samym, co ja. Słuchaj, mówią, tak jak ja, poradzimy sobie z cenami, z problemem budowania, z brakiem ludzi, czy tam nadmiarem ludzi do pracy. Te wszystkie problemy są do ogarnięcia. Powiedz mi tylko, jaka będzie perspektywa, czy też stabilna możliwość na przyszłość. No i muszę powiedzieć, przykro, ja nie wiem, oni też nie wiedzą, czekamy. Podsumowując, rok 2023 pokazuje już ta końcówka, że troszeczkę to budownictwo nasze zaczyna powoli wychodzić z dołka. A jaka jest trwałość tego procesu, no to się dopiero okaże, bo będziemy musieli zobaczyć, co właśnie nasze władze chociażby postanowią w zakresie tych programów pomocowych. Jest perspektywa, że budownictwo może się troszeczkę ożywić, ale to nie jest takie na 100% pewne. Na razie nie widać takiego też ożywienia, jak to było te kilka lat temu. Nie widać, żebyśmy wrócili do tamtych poziomów budownictwa, no chyba że coś nagle się zmieni. Czyli na razie możemy się stabilizować na tym poziomie, na którym byliśmy, a niestety też w związku z tą małą ilością budów zaczynanych w ciągu ostatnich, czy też przedostatnich 12 miesięcy, no to widzimy, że będziemy mieli po prostu mniej mieszkań na rynku pierwotnym, co również może mieć wpływ na ceny i jeżeli dalej będzie wspierany popyt, no to po prostu ceny nieruchomości będą miały nadal tendencję do dużego rośnięcia. Jeżeli to się zmieni, no to może takiego bardzo dużego wzrostu cen nieruchomości nie będzie. Krótko mówiąc, czekamy niecierpliwie na to, aż nowy rząd określi w jakiś sposób swoje działania, tak żebyśmy mogli uwierzyć, że to, co oni mówią teraz, to, że naprawdę zrobią i tego chyba wszyscy przedsiębiorcy pracujący w deweloperstwie oczekują najbardziej, przynajmniej ja też tego bardzo, bardzo wyglądam i oczekuję, bo chciałbym dowiedzieć się, co mam robić. Ja sobie poradzę, jeżeli ten czynnik przestanie być taki niejasny. Słuchajcie, jeżeli interesujecie się rynkiem nieruchomości, subskrybujcie ten kanał. Dowiecie się o trendach, o cenach, o zmianach w prawie. Zapraszam do pisania w komentarzach pomysłów na nowe audycje i jeszcze raz przypominam, że na stronie symen24.pl te same audycje bardzo często znajdziesz w wersjach z wykresami w formie czy danymi, czy dodatkowymi danymi w formie statycznej, w formie takiej, której nie możemy zamieścić po prostu z powodu ograniczeń platformy YouTube. Nie możemy wstawić do filmu lub możemy tam pokazać bardziej czytelnie. Cześć, trzymajcie się.